No i moi drodzy, dolecieliśmy, jesteśmy w Oslo, pogoda jest nie taka jak u nas w Polsce, wyjeżdżaliśmy, było naprawdę fajnie. Nie było czasu, żeby nakręcić na lotnisku w Katowicach, bo był taki lekki kocioł się zrobił, ale jesteśmy. Słuchajcie, bus już stoi, tutaj jest pięknie napisane Norma Hunters, mamy tam już kolegę z Czech, chodź na chwilę. Już przyleciał 15 minut wcześniej. Hej, cześć. Cześć. Martin. Kamil. Także Martin już był. Martin jest myśliwym o naszej granicy. W Czechach poluje. Także my sobie rozmawiamy po polsku, ja czeski rozumiem. Wiecie dobrze, że ja poluję na granicy czesko-polskiej. No i co? I czekamy, jeszcze ma być 8 osób, tak? 8 celkem a jeden ještě zmeškal let. Aha, no i super. A další jede 17:30 později. Tak uvidíme. Uvidíme. Ale mnoho lidí bude. Bude mnoho zábavy. Tak, będzie fajna zabawa, także co? Pakujemy się i będziemy czekać. Jeszcze sobie zdążymy na spokojnie pogadać tutaj, zanim przyjedzie reszta, no i uciekamy. Także widzimy się już na miejscu na kwaterze. Do zobaczenia i dashbur i Lovozdar. 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 Tak leje, pogoda mega, zobaczmy. 1,5 godziny drogi dojechaliśmy. Słuchajcie, leje deszcz, zresztą widzieliście, nagrywaliśmy z samochodu. Na dworze nie nagraliśmy, ale nagramy. Pięknie ustawione samochody, wszystkie marki Volvo, jeden chyba Dodge Ram. Ale to zobaczą. Tak, no nie będę wam mówił, zobaczycie sami, jak ładnie oklejone. Idziemy do naszego pokoju i wchodzimy, drzwi otwarte. Mówię, Misiek, musimy się wycofać, że czas, bo musimy to nagrać. Mówię, bo miła niespodzianka. Pokój 29. Wchodzimy do środka. Misiek pierwszy mówi, ty, zajęte. Ja mówię, to nie jest zajęte, tylko to jest dla nas. I teraz wchodzimy. Co my tu mamy? Mamy plecaki, dostaliśmy, słuchajcie. Takie, żeby sobie pobrać wszystkie rzeczy. Plecaki z siedziskiem. A jakiej marki? Fauna. Nie wiem, o co to chodzi, ale taki plecak. Nie wiem, czy będziemy go musieli oddać, podejrzewam, że nie. Ale plecaczki są. I Michał ma swój, ja mam swój. Także pasuje. Cóż my tu mamy? Mamy tutaj... Ja nie wiem, co to jest, słuchajcie. Ale dojdę do tego. Tu jest wszystko taka... Nie, tu jest takie coś, żeby broń sobie trzymać. Taki oryginalny pasek na bączek zakładany. No bardzo fajne rozwiązanie. Pokaż jeszcze raz. Tu wam pokażę. Ale to zrobimy to na miejscu, jak będziemy na strzelnicy. Okej, dobra. Oczywiście smyczki, nie smyczki, breloczki, czapka, żeby nam nie zmarznąć, ale ona nie jest za gruba, ale będziemy z daleka widoczni. Chusteczka do wycierania optyki, to chyba jest mega ważne. Power bank 1000 mAh. Słuchajcie, żebyśmy się naładowali. 10 000. Przepraszam, 10 000, tak. Power bank, bo musimy mieć cały czas łączność. Bo opowiem wam później, jak będziemy polować. Musieliśmy aplikację tu specjalną pobrać, żeby widzieć, gdzie są psy, ale to wszystko w swoim czasie. No i piękna ściereczka od Normy. Dla mojej żony, kochanej. To będzie dla niej. No i co? I Michał ma ten sam zestaw. Rozpakujemy się i idziemy jeść, bo żeśmy usłyszeli, że tam są hamburgery w sosie barbecue. I idziemy to zobaczyć. To jest nasz plecak podróżny i torba. Musimy się trochę ogarnąć. Jestem lekko zmęczony, muszę wam powiedzieć. No ale widzimy się tam na dole, pójdziemy. To co? Rozpakujemy, Michał. Moi drodzy, bo nie zobaczyliśmy, co jest w środku. W plecaku. Ja podnoszę plecak, mówię, coś ciężki, coś tam w środku jeszcze jest. Więc teraz tak, co my tu mamy? Mamy tutaj radio. Radio, które będzie nam niezbędne. Musimy je naładować, wrzucić wszystko ładnie, pospinać. Ponieważ na tym radiu będziemy się komunikować z podkładaczami, z psami. Mniej więcej wiem, jak to wygląda, bo dostaliśmy maile, jak to polowanie będzie wyglądało. I wszystko było opisane. Mamy słuchawki. Numer 21. Aktywne, ale chyba będziemy z gwizdkiem strzelać, więc wydaje mi się, Skandynawia strzela wszystko z gwizdkami, więc słuchawki będą raczej zbędne. Mamy, co mamy?
Mamy worek taki, żeby sobie zachować broń, że jak będzie padał deszcz i tak dalej, żeby ją tutaj ładnie zapakować. Co mamy dalej? Etui na naboje, bardzo potrzebne. Cóż mamy dalej? Siedzisko pod dupę. Pod co? Pod dupę. Pod pupę. Pod dupę. Chyba. Otworzymy, zobaczymy. Czy to jest to? Czy ja myślę? Tak, zgadza się. Ładnie, cyk. Ok, to cóż mamy dalej? Trok do ciągnięcia. Nie, tak, trok. Do psa, jeżeli psa, a podejrzewam, że jeżeli będzie pies, to po to nam to dali, żeby go zapiąć. I tu też jeszcze mamy jakieś takie cudeńko. Kurczę, doposażyli nas, widać, że Skandynawia lubi pomarańczowy kolor. Bardzo. Apteczka. Pierwszej pomocy. Bardzo ważna rzecz. Powiem wam, że nawet sobie takie cudo muszę sprawić tu u nas, w Polsce. Tu już nie ma nic, tu nie ma nic, tu nie ma nic, tu nie ma nic. Dobra, to wszystko. Czyli mamy sprzętu dużo. Zapakujemy z powrotem, żeby niczego nie zapomnieć. Zeszliśmy sobie już na dół, leje deszcz strasznie. No i co wam powiem? Chcieliśmy wam pokazać, jak fajnie się Norma przygotowała. Bo tak jak już wjeżdżaliśmy tutaj naszym busem, to mówię, o, chyba jest grubsza impreza. Zaraz wam Michał pokażę. Ram i same Volvo. No jesteśmy w Skandynawii. No, także tak to wygląda. I wszystko oklejone. Tak. Mouse Hunt 2022. No i ram. Skromny. No i co, moi drodzy? Dzień dobry przede wszystkim. Dojechaliśmy do fabryki Normy. W drodze dowiedziałem się, że pracuje tutaj 300 osób. Jesteśmy Na 3 zmiany. na 3 zmiany, dokładnie. Jesteśmy przy wejściu do fabryki, która robi wrażenie, bo jest wielka. Ja tu jestem pierwszy raz, nigdy nie byłem wcześniej. To, co będziemy mogli nagrać, to oczywiście nagramy. Jeżeli będą jakieś obostrzenia, żeby nie nagrywać, patenty, nie patenty, no to oczywiście nagrywać nie będziemy, ale postaramy się wam to pokazać. Także ekipa się już zbiera. Oprócz nas jest jeszcze jeden tutaj pan z kamerą z Hiszpanii. Antonio, tak. Tak, no. Dokładnie. No i co? Jest nas tutaj ekipa, słuchajcie, są osoby z Włoch, z Czech, z Chorwacji, z Finlandii, ze Szwajcarii, ogólnie Europa cała. No nic, o, go ready? Jak ready? Idziemy. This fits all. Yeah, so why am I the only idiot who brought the benches? Chyba znaczy goście, nie? A ja nie wiem. One Chyba size, tak. it will fit. Jest? It says here. Aha. No, it doesn't say it fits. It's only one size. Okay. No i co? My już sobie idziemy do fabryki. Zobaczymy, jak to wygląda. Powiem wam, że dostaliśmy specjalne takie chipy, elektromagnesy, nie wiem, jak się to nazywa, ale dzięki temu możemy wejść i wyjść. Ochrona pełna. Także idziemy zobaczyć, jak to wygląda od środka, od kuchni. Tu możemy sobie popatrzeć na pociski na Big Five.
Amunicja, kaliber, pocisk, ładnie wszystko opisane. Grzybkowanie pokazane, no powiem, że robi wrażenie. Tutaj mamy typowo afrykańską zwierzynę, 458 lot, piękny kaliber. 500 Jeffrey, kiedy zmieniałem 404 Jeffrey. O, jest tutaj mój kaliber. Pozdrowienia dla Łukasza, bo od niego miałem Zauera. I tutaj mamy takie bardziej przyziemne, czyli nasze powiedzmy. To jest cały ten tak, katalog, wszyscy całe katalogi. z tych lat. Jest dokładnie porocznikowane. 94 rok. Jeszcze wtedy nie polowałem. A zobaczcie, jaka w 94 roku już fajny katalog był normy. Można było sobie zobaczyć wszystko. Łącznie z zachowaniem w tuszy. No, powiem, że ciekawe zjawisko. 62 lata temu. 61 katalog normy, 62 lata temu. Ale widać, że on nie ma tyle lat. To jest, że mam wydrukowany na podstawie czegoś. Tak. Ale już wtedy 62 lata temu norma coś działała, a tu pewnie ich fabryka. Nie, to w Kenii. Teraz przeczytałem. Tak, Farma, dokładnie, w Kenii. Nie sposób się nie zatrzymać przy swoim roczniku. Najlepszy rocznik 83 i fajny katalog już wtedy mieli. Powiem wam, że kawał historii tutaj w tym budynku, w tych pomieszczeniach. Idziemy dalej. Widzę, że koledzy z innych krajów już tam fotografowują. Przejdziemy sobie dalej zobaczyć. I pełna gama kalibrów. Słuchajcie, wszystkie są. Naprawdę. Ktoś nie widział, to może sobie obejrzeć. Naprawdę Michał wam nagra, ale wszystkie kalibry chyba, nawet niektórych ja nie znam, powiem wam uczciwie. From the beginning. Hałas tam jest ponoć, grają stopery. And to start the production we need to anneal it, just to heaten it up and to make the brass as soft as possible, to elongate it. So we use these furnaces. We have 9 of them. We heat the brass and we wash it, and then it comes out polished. It goes in drawing presses. It's 1, 2, 3 or 4 stages of drawing. Usually we draw it once again. So we have to use the furnaces once again to make the final process and go all the way through the case production. Here it has gone through 2 drawing stages. Then it comes back, it gets annealed, makes it soft again to make all the finishing touches to have a full formed brass in the end.
Ale porządek, co? Niesamowity. Ale to się nazywają właśnie wysokie technologie, tak? To, czego ruskim brakuje obecnie. No, ale porządek niesamowity. Tu jest wszystko dopięte na ostatni guzik. No i trzeba wspomnieć, że oni sobie wszystko sami mogą Tak, zrobić. wszystko tak. Quick detour. Now we're back in the mill storage. Case department over there. Bullet production there. Priming and loading department in there. Masakra, nie? 500 różnych produktów. Tak, kalibry, pociski, o, masakra to. Wszystko. Ale zresztą idziemy i patrzymy, 280 Remington, 280 coś tam, 257 Weatherby Magnum, 500 Jeffrey i tak po kolei każda skrzynka 2, 4, 3. O, mój kaliber 9362. A, nic. I kolejna hala, następne maszyny i następna produkcja. O, i tu mamy produkcję pocisku. To, co macie na końcu w każdym pocisku. Plastic pointy tak zwane. Mounted. These are the stages that we're going through when producing a bullet. As you saw, 2 or 3 stages, and for each and every station, you can move the length of the bullet. It goes through a wash and onward. That is the same for and the bonded lead cord. And this machine just necks it. This one just orientates the I co, zobaczyliście jak się naboje robi? Teraz idziemy postrzelać. Najpierw była produkcja, teraz to co wyprodukowaliście mamy strzelać oczywiście. Taka przynośnia. Ja jestem w lekkim szoku. Nie wiedziałem, że to jest aż tak wielka fabryka i aż ta produkcja idzie na taką skalę liczoną w tysiącach albo w milionach na przykład pocisków. No to jest masakra, tutaj jest to technologia najwyższa. No i tak z drugiej strony mówię do Michała dzisiaj, ty jak to jest, że w Polsce nie ma amunicji, a tutaj na 3 zmiany pracują. Nie wiem jak to jest. Jakieś braki ponoć są. Teraz to? Testy balistyczne. Tak. Teraz będzie bardziej o strzelaniu i technicznym. Mamy czerwone światło, czyli musimy poczekać. They also measure the loading weight on the cartridge and everything. So here is, as I said, the most important. Jestem w lekkim szoku. Nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, że tak to wygląda, moi drodzy. Masakra. Tu są testy? Tak, tu są testy każdej amunicji, każda lufa, zamek, wszystkie kalibry jakie są. No masakra. Naprawdę wygląda to bardzo przyzwoicie. US use or SAMI. The other is CIP, when you drill the case and measure the pressure. How many barrels?
I don't know. We have All calibers. A tutaj macie wszystkie kalibry, jakie robią. Tutaj na górze mamy część, na dole mamy wszystkie lufy we wszystkich kalibrach. No to jest jeszcze mało tego, widzę, że są różne długości, bo jest długość i 60 cm i jest długość powiedzmy 50, 65 oczywiście dla kalibrów Magnum. No masakra, no. O, właśnie wyciągnął tutaj, zobacz. when the transducer are mounted front of the case, so it's case mouth, the military way to measure the pressure. So I have one guy that, of course, a lot of part of the issue. And as you can see, we have a number of different systems. Za tymi drzwiami mamy strzelnicę, moi drodzy. Tutaj są wstawione lufy. Wiadomo, że nie same sztucery, ale mamy lufy. Tutaj Michael właśnie wymienia i będzie oddawał strzał. No masakra, przygotowane i nie wiem jak to nazwać. No, następnie to bardziej przypomina imadło. I tutaj jest składana lufa, ładowany nabój odpowiedni, oczywiście w danym kalibrze, jak zaraz zobaczycie. I będzie oddany strzał. Kaliber najbardziej popularny, 308 omen. Zamontował tutaj lufę, odciągnął zamek do tyłu, przeładował, poszedł do komputera coś poustawiać, kaliber 308, amunicja gdzieś położył, nawet nie wiem jaką będziemy strzelać, ale pewnie amunicją normy oczywiście, więc zaraz zobaczymy. Ale jestem ciekawy tego. Yeah. As you see, I have to change barrel. Okay. We was not really prepared for the test. I got a box of 308 Jagd Match. Okay, So, give me one. I'm sorry. No problem. We have a lot of shit everywhere. Czyli do polowania średnio, słuchajcie, bo to jest full metal jacket. Strzelamy z pełnego płaszcza, ale to bardziej dla nas i dla przeprowadzenia testu. I'm going to shoot two first to warm up the barrel. You see, I mounted it now, so it's a little bit tricky the first shots. So we shoot some rounds to, yeah, so it fits in the mounting. To jest test na skupienie, słuchajcie, pokazuję tutaj jakie jest skupienie, zaraz zobaczycie. The center point of the two worst shots, in this case number 1 and number 2, are 23 millimeters, so 2 centimeters, and that's, I think it's good enough for 100 meters? 100, yes. Okay. Fajnie, co? Tak się sprawdza. No jestem w szoku, myślałem, że to inaczej wygląda. No ale myślę, że odcinek wyjdzie fajny. Myślę, że tego na polskim YouTubie nie ma, więc zobaczycie od samego początku, jak się produkuje amunicję, jak się strzela, jak się sprawdza skupienie. No i zobaczycie naprawdę profesjonalistów. Idziemy już chyba na strzelnicę. Mnie strasznie gorąco tutaj.
Moi drodzy, to jest blok żelowy, który się strzela i tutaj pokazuje nam idealnie w środku, jak ten pocisk się zachowuje. Blok żelowy jest jakby odzwierciedleniem tuszy, więc no tu mamy takie pomieszczenie, gdzie to testują głównie każdy pocisk różnego kalibru, właśnie strzelając do bloków żelowych. A to co jesteś w tym, to jest, Chłodnia. żeby sprawdzić też różne warunki. Tak, że to jak zimą, jak latem i tak dalej, nie? Także myśmy weszli przed chwilą do chłodni. No i co? W królestwie jesteśmy każdego myśliwego. Słuchajcie, wszystko. Broń łamana, sztucery, każdy rodzaj. Tutaj, nie wiem jak się to nazywa, tam jest napisane. So in our first room, you can see a bunch of weapons, and all of them are used to for testing, or for the real purpose of testing our products in a correct weapon, because we don't only want to shoot, as you saw Michael did in bench shooting, we also want to test it out in the field or in the range. So we keep, I think it's almost every caliber that we use, and it's all the way from the smaller .17 calibers to some of the big guns, 416, 505, the 450s, the African calibers. I think, Yes, yeah, it's Ernest Hemingway. a feeling. Wow, wow. 5 kilo. To And taki na słoniach. Nie wiem na co to jest, ale nie chciałbym z tym polować. So. Jest. I mamy blazera, Express. 500 Nitro Express. 500 Nitro Express. Biggest. packs a punch. Yes. In our second room, you have some of the older rifles. Almost full set of Winchester rifles for the gun that won the West. And you also see some historical pictures from the old factory. This is a map from the 50s. As Anton and Jonas said, our history goes 120 years back, and historically we have been producing mostly rifle ammunition, but also some pistol, 9mm, .45, and we have also produced the ammunition that you see on the floor here for cannons. So it's a bit larger cases, a bit more heavier machines, but we have gone through a full range of ammunition. Military weapon, I think. Yeah. Is there a 3003? Yes. It is? Yeah. Organizacja Szwedów mnie zadziwia, przyjeżdżamy na strzelnicę, a wszyscy mają broń podpisaną nazwiskiem. Także w pokrowcu przygotowane amunicja plus opisane broń. A nawet nie wiem co w środku jest za broń, więc zajdziemy to otworzymy. Będzie niespodzianka. To idziemy strzelać. Tak, idziemy strzelać. I naprawdę co mamy w środku? Nam się trafił Helix. Merkel Helix, wersja Speedster. Optyka Gecko. Optyka Gecko, luneta stricte biegowa, kaliber, moi drodzy, 30.06.
Także dwie paczki amunicji, 30.06. Aha, rodzaj pocisku wam jeszcze powiem. Będziemy strzelali z 30.06 z Oryxa, czyli amunicja bardzo twarda. Amunicja, że tak powiem, na dużego zwierza, na którego tutaj przyjechaliśmy. Więc otworzymy zamek do tyłu i idziemy postawić. Ale widzę, że są różne jednostki, ale głównie Helix, widzę Speedster, chociaż nie za. Tutaj też mamy Speedstera. No okej. Mamy jakieś Sako, mamy Zauera w karbonie. Pięknie. Super. Martin, a ty co masz za broń? Speedster. A, Speedster, ja też mam Speedstera. Okej. Tylko, że my mamy miejsce na tłumik, ale tłumika nie mamy, będziemy strzelać bez. Ja sobie tylko ostrość zobaczę. O, nie dla mnie. Musimy to skręcić, moi drodzy, bo jest to... Okay. Teraz jest git. One more. One more. For me that is good. It's good. Yeah, you're like maybe 1 centimeter left, but you're... No. It's good. Yeah. Maybe one more shoot. Yeah. Okay? Yeah. I think. Just for fun. Yes, I think it's good. It's good. Yeah. Perfect. Good. Cztery strzały z 30.06 to tak bez tłumnika tak słabo, no ale luneta jest lekko przekrzywiona w lewo, ale słuchajcie, 4 zmieściłem w tym kwadracie, drugi i czwarty był centralnie w środku, nie będziemy kombinować. I dystans 80 metrów. O tak, strzelaliśmy na 80 metrów. Już miało być po strzelaniu, jednak się okazało, że będziemy strzelać jeszcze do makiety biegnącego łosia. O tym nie wiedziałem, popakowałem wszystko, muszę wypakować. Specyficzne strzelanie. Wyjeżdża makieta, zatrzymuje się przy bunkrze, będziecie widzieć. Oddajecie strzał z wolnej ręki do stojącego. Później ona po waszym strzale dosłownie po 2 sekundach rusza. Oddajecie drugi strzał do łosia biegnącego. Żeby ułatwić punkt celowania, robiliśmy... Organizator zrobił tak, że dał taki malutki biały kwadracik mniej więcej na przodzie, bo strzelamy na 80 metrów, żeby było wiadomo, gdzie celować, zachowując odpowiednie wyprzedzenie. Ładuję i idziemy na miejsce strzału. Strzelamy. Chyba nie za dobrze, bo dołem poszło. Drugi strzał. Your name again. Kamil. Kamil. Zakończyliśmy strzelanie. Pakujemy się, jedziemy na jakieś wieczorne, na kolację. Posiedzimy, pogadamy. Dojedzie dzisiaj Łukasz Dzierżanowski. Pewnie już jest. Już tam pisałem do niego wcześniej, ale może już akurat będzie na hotelu. Jutro poluje z nami. Miły akcent, że będzie w sumie 3 Polaków. No i co? Postrzelane. Nawet to nieźle wyszło. No i co? Widzimy się już na polowaniu. Także jutro ruszamy w szwedzką Knieję. Zobaczymy, czy te łosie w ogóle będą. Dodge.